Cześć, witamy wszystkich w następnym odcinku. Dzisiaj zobaczymy, co dzieje się w parkach wczesnym rankiem. Jesteśmy w Saigonie, jeden z największych parków, Za Dinh. Duża ulica przejazdowa, park jest ogromny, ale można łatwo dojechać, zaparkować i zaraz zanurzyć się w zieleni, w alejkach, wybrać sobie jedną z aktywności, których jest tutaj naprawdę przebogaty wybór. Zobaczymy, że można pomachać mieczem, pograć w zośkę, potańczyć, biegać, chodzić, rozmawiać z koleżankami. Zostańcie z nami, gwarantujemy masę ciekawostek. Zobaczcie, co się dzieje. Przed nami kolejna część parku. Myślę, że za mną widać tutaj całe grupy Saigończyków, które spacerują. Świetne miejsce, no bo park Za Dinh jest jednym z największych w Saigonie. Wszyscy przychodzą, spotykają się i ćwiczą, tak? O sportach mieliśmy już odcinek, polecam zobaczyć. Więc Wietnamczycy głównie rano, przed wschodem słońca, bo to jest optymalny czas dnia, kiedy jest przyjemnie chłodno. Przychodzą masowo wszyscy do parków, jeśli mają park w pobliżu. Tutaj właśnie Za Dinh jest świetnym miejscem, masa zieleni, masa ścieżek. Spacery to jest jedna sprawa, są oczywiście, powiedzmy, bardziej zapalone sportowo osoby, które biegają tutaj, trenują pod kątem swoich biegów już takich dłuższych, 10-20 kilometrowych eventów biegowych, więc oni robią tutaj, że tak powiem, odpowiednio większą ilość kółeczek, niekoniecznie maszerując, bo głównie się w parkach maszeruje, ale biegaczy też mamy zawsze sporo. Jest też bardzo dużo takich stacji z różnymi sprzętami, gdzie po prostu wchodzimy na maszynkę. Tutaj można zerknąć teraz, jak taka przestrzeń wygląda. Wchodzimy na jedną z maszyn, machamy nogami, kręcimy biodra, rowerki takie małe, stacjonarne są większe. Można podciągać się na drążku, pomachać, pokręcić takim kółkiem, coś jak mi to zawsze przypomina filmik z Karate Kid. Może wszyscy kojarzą, jak tam zmywał podłogi, więc właśnie tego typu urządzenia. Tak jak widzimy, no jest tutaj szeroki wybór asortymentu. Ok, tutaj kolejna część parku. Panie grają zawzięcie w badmintona, bo to też świetna rozrywka w parku, szczególnie w parku, bo jest więcej po prostu przestrzeni i miejsca na to, żeby pograć. A my, myślę, ruszymy w kierunku pań, które ćwiczą tam w alejce w tej chwili. O, tutaj kolejne przyjemne miejsce, jedna z altanek parkowych. Myślę, że altanki w parkach to jakby zawsze mają bardzo podobną funkcję, bo to są miejsca przeznaczone na taniec. W takich altankach zobaczymy bardzo często osoby w parach ćwiczące różnego rodzaju tańce towarzyskie. Będą to też grupy takie stricte, że tak powiem, robiące aerobik, bądź też jakieś synchroniczne tańce, układy. Będzie zawsze jakaś pani operator, tak zwana, która ma duży głośnik, konsolę, żeby odpowiedni podkład muzyczny zapewnić, żeby wszyscy jakby dobrze słyszeli rytmy. Zobaczmy bliżej. Em tên là Thoa, em là hướng dẫn viên môn aerobic. Một tuần là em tập từ thứ Hai tới thứ Bảy, Chủ nhật thì được nghỉ. Một buổi thì em tập mà 1 tiếng, mà em tập từ 5 giờ đến 6 giờ. Thể thao thì môn nào cũng được, nhưng mà vì tôi yêu thích cái môn này vì nó toàn thân. Nó năng động, nó làm cho mình thấy nhanh nhẹn và năng động hơn. Người đàn ông, người bạn này ấy, có tập được không? Chạy ra 5 giờ, kia nó 5 giờ. Tốt. Được. Tak, tutaj widzimy naszą sympatyczną grupę pań, które właśnie już wyjeżdżają z parku, pchają przed sobą jakiś wózeczek, tak? I to jest właśnie to, o czym wspominałem, czyli sprzęt audio, który zapewnia im po prostu muzykę, tak? I całą jakby zaplecze techniczne ich poranka z aerobikiem.
A tutaj jakby kolejna grupa, jakieś rosyjskie disco w tej chwili jako podkład muzyczny, no ale w zasadzie do każdej wersji muzycznej ktoś będzie tutaj w stanie dopasować sobie układ taneczny. Nagrywamy stąd, czy podejdziemy bliżej? Co się stało? Co się stało? Nie wiem, czy było słychać. W tyle mamy parę i jeszcze też pana. Ta para wykonuje w tej chwili, wygląda to tak na schemat tai chi. Ruchy zazwyczaj delikatne. Ten pan, który tam jest, dodaje jeszcze aspekt, że tak powiem, dźwiękowy, który nie jest standardową, czy też często widoczną, spotykaną częścią. To jest też taka forma jakby ćwiczeń oddechowych, bardzo dużo szukania jakby balansu, że tak powiem, wewnętrznego, bardzo dużo pracując z oddechem i ten Qigong, Tai Chi to są bardzo popularne takie poranne rutyny dla wielu osób. Przejdziemy sobie teraz obok Państwa, którzy tutaj właśnie ćwiczą. Mamy nadzieję, że nie zaburzymy ich balansu, nie wejdziemy w ich strefę, którą tutaj, czy też pole energetyczne, które wokół siebie wytwarzają. Morning. Happy day. Happy day. Uncle khỏe không? Cảm ơn, khỏe. Con anh. Tập môn gì ạ? À, đây là cái bộ Vạn Pháp Trường Xuân. Ok. Vạn Pháp Trường Xuân, tức là một cái bộ này là các thiền sư Tây Tạng người ta dùng để luyện khi người ta ở trong mật thất. Nhưng mà người ta chỉ mất 10 phút thôi. Nhưng nó mang cả cái ý nghĩa tinh túy của ngũ hành là long, xà, hổ, báo, hạc. Vạn Pháp Trường Xuân, âm dương giao hòa, viễn tiễn sơn khê, dâng hoa lễ Phật, vũ trụ liên hoa, xuyên sơn thấu địa, Vạn Pháp Trường Xuân. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy mình đi 5 bộ. Nó có cái bài thiều như vậy. Cái bài thiều nó rất là hay. Tức là ta đi, khi ta tập lại giống như là ta bay đẩy sông núi đằng sau, và ta rước cái hoa sen để dâng lên Đức Phật. Okay. Và khi dâng được rồi thì sự thanh tịnh từ tâm mà tự trong lòng xuyên sơn thấu địa, hiểu được trời đất. Vâng, mà tập môn này ấy mang những điều gì tốt cho cơ thể và tâm lý của mình? Ok, tức là nó đưa con người ta đến một cái sự thanh tịnh, thanh tao, và các cái mạch máu nó được vận động tuần hoàn toàn phần hết. To jest ten moment. Teraz już lepiej, tak? Tak? Hai tay sang đây. Okej. Hai tay lồng vào nhau này là âm dương. Okej. Âm dương. Łapiemy razem. Viễn tiễn sơn khê. Balans się gubi, ale... Có những con gà đó. Ok. Gà đó. Đó. Thằng ngà về sau. Viễn sơn dâng hoa lễ Phật, vũ trụ liên hoa, xuyên sơn thấu địa, Vạn Pháp Trường Xuân. Nam Mô A Di Đà Phật. Pożegnaliśmy się już z naszym świetnym instruktorem, z którym dopiero co skończyliśmy sesję. Mówiłem wcześniej o tai chi, okazało się, że nie było to stricte tai chi, była to wietnamsko-chińska filozofia ruchu i oddechu. No można by powiedzieć, że czyli same, czyli to samo co tai chi, tak? Być może część naszych widzów doświadczyła już też, czy próbowała przykładowo w czasie rejsów po Halongu, czy w innych miejscach ćwiczeń tai chi i naśladowania mistrza, za którym trzeba podążyć. No ja tutaj starałem się jak najlepiej jakby ten schemat ruchów odwzorować, no ale jednak trochę myślę, że jak zobaczę się na wideo, to stwierdzę, że wcale nie było dobrze. Wydaje mi się, że poszło ok, ale zobaczymy później, jak naprawdę było.
w parku cały czas coś się dzieje, tak? Więc tutaj od razu możemy zobaczyć piękna muzyka, już nie rosyjskie disco, coś zdecydowanie milszego dla uszu i cała kolejna jakby grupa pań, które tutaj kolejny układ prezentują, ruszają się. Wiek nie jest tutaj żadną granicą. Widzieliśmy, że te młodsze osoby głównie biegają, tak? Natomiast do takich tutaj rozrywek, czy też te aerobiki trenują. Tutaj tego rodzaju ruch jest dla osób troszkę starszych, czy też popularny po prostu wśród tych starszych trochę osób. Tutaj mamy kolejne spojrzenie na badminton, bardzo popularny sport towarzyski, szczególnie w parkach, no bo tutaj mamy przestrzeń na chodniku, nie zawsze można w badmintona pograć, więc park jest idealny. Odbijamy paletkami, rekreacyjny, bardzo częsty sport, no i też w sporcie profesjonalnym świetni są w Wietnamie zawodnicy, to jest, pewnie wynika to z tego, że każdy odbija paletkami od dziecka. Idźmy dalej. Cofnij się, Adi, bo pani cię zaraz mieczem skasuje. Musiałem tutaj naszego operatora jakby przesunąć, bo zaraz dostałby mieczem. Może zresztą pokażę. Pani machnęła dosłownie pół metra od głowy naszego operatora, więc musieliśmy trochę zmienić kąt. Natomiast ciekawostka, myślę, zdecydowana, ta z wachlarzami. Tutaj akurat jest w tej chwili chwilka przerwy. Nie jesteśmy my, że tak powiem, ortodoksami sztuk walki, nie znamy wszystkich szczegółów, natomiast ciekawostka jest taka, że jakby narodziła się taka też jakby forma ruchu sztuki walki z wykorzystaniem wachlarzy. Tutaj są dwie jakby z tym teorie związane. Jedna jest taka, że po prostu nie każdy miał dostęp do białej broni, czy też mógł ją gdzieś tam, że tak powiem, oficjalnie nosić, więc trenowano ruchy bardzo jakby podobne z wykorzystaniem wachlarzy. Druga jakby historia związana z wachlarzami jest taka, że Straż Przyboczna Cesarska w królewskim cesarskim mieście Hue w bezpośrednim jakby towarzystwie cesarza zazwyczaj nie nosiła długiej broni i mieczy, więc korzystano wtedy z wachlarzy, które miały stalowy szkielet, do tego też jakby ostre zakończenia. I one oczywiście były ukryte, nie było widać, wyglądało, powiedzmy to dla laika jak wachlarz, natomiast śmiertelna też broń, która służyła do ochrony najważniejszej osobistości w państwie. Tak, więc no, teraz mamy kolejna grupa taneczna, tak, te grupy taneczne, one się jakby w różnych nam tutaj miejscach parku pojawiają co chwilę. Jedna grupa kończy swoje zajęcia, pojawia się od razu kolejna. Tutaj akurat nie pod altanką, ale przy fontannie J-Lo, energetyczne rytmy i możemy zobaczyć jak tutaj wygląda cała grupa. Może to by zrobił. Nie wiem, na ile ja bym może tutaj przy paniach bardziej, bo widzę, że ta grupa jest już zaawansowana. Panie może jeszcze nie aż tak. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobrze, będę chyba raczej patrzeć w stronę pań, bo są odpowiednio wolniejsze. Zobaczymy. Not really. I'm just trying. Cha cha cha.
Okej, cha-cha nie jest moim ulubionym chyba rytmem. And you dance every day? Oh, 2 times a day? No cóż, próbowałem, pamiętam, że kiedyś w liceum uczyłem się czaczy, ale było to naprawdę dawno temu i myślę, jak było widać na wideo, nic z tego nie zostało. Jeszcze jeden ze sportów, bardzo, bardzo popularnych naprawdę w Wietnamie. Każdy to gdzieś w swoim życiu robił, niezależnie czy chłopaki, czy dziewczyny. Każdy odbija wietnamską zośkę, czyli to, co panowie robią z tyłu. To jest takie generalnie piórko, dość długie, z gumowymi obciążnikami na końcu, którymi można, tak jak naszą piłeczką, tak wypełnioną groszkiem, odbijać. Zobaczmy, jaki jest poziom jakby tutaj panów. Tak, nasza wizyta w parku dobiega końca. Nie mam tutaj na ręce zegarka, ale jest już po 7, więc park powoli będzie pustoszał. Słońce zaczyna się podnosić, więc wszyscy powoli wychodzą. Tak jak zobaczyliście, no jest tutaj coś dla każdego, tak? Każdy coś dla siebie znajdzie. Jest to jeden naprawdę z setek parków w mieście, więc to nie dzieje się tylko tutaj. Każdy park w Saigonie, w każdym innym wietnamskim mieście wygląda w zasadzie tak samo. Więc bierzcie przykład, ruszajcie się i miłego dnia. Cześć!